Cześć, witam Was bardzo ciepło, bo się w końcu wiosna zrobiła. W tej personie chyba dawno nie nagrywałem. A co dzisiaj zrobimy? A rozpakujemy. A co? A właśnie to. Zobaczycie zaraz. Nie wiem co jest, bo nie pamiętam co mi tam Rafał wysyłał, ale dzisiaj tylko i wyłącznie to rozpakujemy i zobaczymy, jakie to są dary. Zapraszam. Dokładnie to są kamery, już nie będę przełączał. Epson 1300, on stoi na serwisie, więc miejmy nadzieję, że to wszystko zgra się dobrze. 1, 2, 3, 4 kartony do rozpakowania, które są i musiałbym się trochę pozbyć śmieci, więc zróbmy to teraz, bo jak ja tego nie nagram, to tego nie rozpakuję, będzie tak stało w końcu żona jak będzie w firmie, a ja będę na wyjeździe, będzie wyzywać. Więc sprawdźmy, z czym to się je, bo ja mniej więcej tak pamiętam, co mi Rafał wysyła, co będzie, ale tego jeszcze nie miałem okazji rozpakować, bo nie było mnie, więc zabieramy się. Pierwszy karton, pamiętajcie, 150, piękna sztuka, cały czas stoi i czeka. A jest naprawdę fajną drukarką. Shorta Wam nagrywałem, ale chyba tylko na Facebooku. 450 zł za to urządzenie kolorowe. Jak film będę publikował, może go nie być. Jedyny mankament to ta zapadnięta folia. Już o tym radziłem. Tutaj mamy... Sprawdzić dzisiaj tych drukarek nie sprawdzę, bo nie mam czasu. Ale co tu mamy? Tu mamy pięknego brodera, którego bardzo chciałem. Mam mniej więcej dwóch dawców części, więc trzecią podejrzewam, że zrobię. No chyba, że będzie to wina formatera, co ostatnio się dość często zdarza, że Niemcy psują formatery pewnie przez jakieś swoje chore przepięcia i fotowoltaiki, bo oni tam lubili je mieć, a czy teraz to nie wiem. Więc zdarzały się dość częste usterki w tych właśnie niemieckich maszynach. Inne niż w naszym kraju formatery. Najczęściej idzie to gdzieś niestabilnymi napięciami w sieci. O! I to coś, takie coś ostatnio sprzedawałem dobremu klientowi. Chyba z ADF-em było, a ta jest bez. To jest 480. Tamta miała ADF, ta go nie posiada. Mam też również chyba dawcę części, więc zrobimy na pewno kolejną. Też będzie do sprzedania, a jak zawsze ja sprzedaję, to sprzedaję je w bardzo, ale to bardzo atrakcyjnych cenach. Gdzieś na pomarańczowej platformie e-commerce'owej ten model używany 530 zł klient, sprzedawca posiada, możecie sobie prześwietlić, może jeszcze jest, ale bez, cytuję, ruszy, no pomylił się, bez tuszy, bez tonerów za 530, a to z tonerami macie za 450 jeszcze. Jak to będzie wyglądało zaraz, nie wiem, bo wczoraj już ktoś telefonował, więc takie fajne rozrynki jak w atrakcyjnych cenach dostaję te drukarki, to też tak sprzedaję. I następna. Cholera. Dużo tego później produkuje, sporo śmieci. Ale spokojnie, znajomek będzie zaraz handlował motocyklami i częściami, więc wszystko to ode mnie wybierze. A już się ciepło zrobiło, więc będzie. Powtarzają się mniej więcej te modele. Piętnastka chyba. Wiecie co to jest? Bardzo dobre urządzenie. No, tani toner. 15-12. Rewelacyjne urządzenie powyżej 100 000 to śmiga aż miło. Super. W sumie to będę musiał zadzwonić zaraz. Może by zabrał część. I to jest od Epsona, który jest na serwisie. I chyba ostatnia sztuka. Ale ja jeszcze nie miałem. To już chyba jeszcze jest przedostatnia dostawa. I na bieżąco będziemy je przerabiać. Jestem bardzo ciekawy tego brodera, bo to jest 12. I kolejny rodzyn 480. Tak, to już dwie.
Niektórzy nie lubią tych drukarek. Ja ich nie lubię, wiecie kiedy? Jak już są zarżnięte w PL, bo na ogół są kręcone. Czyli są pasy zarżnięte, fuzery, bębny, a te zawsze są na oryginałach. Ten 150, wszystko też jest na oryginale. Więc nie będę tego teraz sprawdzał, testował, ale tak myślę, że jak mi to tak sprawnie poszło, wyciągnięcie ich z kartonów, to spróbuję chociaż tego broderka sprawdzić, który jest bardzo pożądany, czyli tego. Sprzedałem jakiś czas temu podobną maszynę. Klientowi się okazało, że w środku nie tyle, że winiał formater, ja go nie zmieniałem, ale ciężko powiedzieć, bo przecież Niemcy nie kombinują tak. Inaczej się odzywał. Jak się inaczej odzywał, jako wcześniejszy model, to co się działo? Działo się to, że nie działał mu ADF, bo płyta główna nie obsługiwała tego. Nie odebrałem jeszcze od klienta, czyli dostał w sumie tą drukarkę w gratisie. Już nie odbiorę. DW, DN z problemami jakimiś zasilającymi, a tu mamy 10 DW. One były dość drogie i grubo ponad 100 000 mogły szorować karty. I jestem ciekawy teraz, jak ona się zgłosi. I to jest ta, którą wezmę sobie teraz. A film jutro nagram o starej MP190. Kawał historii. Ona obsługuje jeszcze PG40, CL41. Tak stare wkłady, że musiałem je kupić, bo już nikt nie kupuje, to ich nie biorę. To bierzemy teraz 2070 DW. Sprzedawałem te drukarki długo, bo je bardzo lubiałem. To będzie trzeba dzisiaj przetestować. I już. Zobaczcie. Wprawne oko już widzi, o czym chcę radzić. Bęben w oryginale i w bardzo dobrej kondycji. Toner w oryginale, nie wiem w jaką kondycji. Obawiam się jednej rzeczy. Kurczę, czy też nie będzie tutaj problemu zasilającego, ewentualnie problem z formaterem. Dwie rzeczy. Nigdy aż tak ten deseń nie sprawdzałem, ale zobaczcie, że z innego regionu urządzenia już trzeba inaczej testować. Te usterki nigdy, zaznaczam, nigdy nie miałem ich tutaj. Gdzie jest? Jest tu. Nie miałem ich tu na lokalnym rynku. Nikt nie wysyłał z takimi usterkami, że jest coś uwalone. A tutaj, jak mi się zdarzają te właśnie 27, to często są problemy z formaterem bądź z zasilaniami. Co tu się odwaliło? Tu pękło. Widzicie, co tu się odwaliło? Tu, to się odwaliło. Ale to dobrze, że to się odwaliło. Dlaczego? Bo ja to wszystko posiadam. Kwestia AF. Jest problem ze skanerem. Bliżej mi nieznany. Ale chociaż wiemy, że mamy tą usterkę. Dlaczego mówię, że dobrze? Bo nie trzeba kopać, bo jeżeli by było wszystko dobrze, to na pewno jakiś szkopuł by był głębiej schowany, jakiś trup wyleciałby z szafy. Ciekawy jestem, czy ona zrobi test wydruku pomimo awarii AF. Bo może równie dobrze nic nie pójść. Menu General Install. Bam, 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 bam. Język polski powinienem znaleźć bez najmniejszego problemu. Tak mi się wydaje. Drukar, gdzie to jest? To 6, 8. A to? Data i powinien gdzieś być szprechę. Nie ma. Ale o ile dobrze pamiętam, 0,74 wywoływało język. I zaraz do Was wrócę. Dzień dobry.
Dobra, jestem z powrotem. Wszedłem w serwis. Zapomniałem kamery uruchomić. 74, ok. 0039. Ok. Start. Machine error. Poczekajcie, co on wysypie teraz. Jeżeli 99 wsypiemy, powinno się uruchomić od nowa i powinno coś nam pokazać. Jest język polski. Please wait. Zmieniło się troszkę bitte warten. Z niemiecka. Tutaj nam warczy, ale to nie problem. Dla chcącego nic trudnego. Co tutaj jest? Problem mamy AF, ale to nie problem. Ja w międzyczasie sobie druknąłem. Jak klientka poszła, drukarka, wydruk testowy, jeszcze raz sobie klikniemy, także zobaczcie, jakość tego urządzenia, jakość wydruku jest fantastyczna. Natomiast problem będzie w czym? No w tym skanerze, ale nie będzie problemu, bo podmienię od 2700 i na bank będzie działał. Jakość wydruku na oryginałach nie ma się czego czepić, też będzie do sprzedaży za niskie pieniądze, bo Rafał też dużo mnie nie kasuje. Informacja o urządzeniu, wersja, licznik stron, wszystko, ale 3066, tak? Tak, 3066 stron. Słuchajcie, no, bębna nowego nie zużyło, oryginalnego. Nie działa skaner, ale domniemywam, że skaner pozyskam bez kłopotu. Będzie troszeczkę w innym odcieniu, albo inaczej zrobimy z urządzenia takowego. Tu są w dobrej jakości skanery. Tu jest 27, 27. Zobaczmy tak. Ja tak domniemywam, że ja tutaj nie będę miał problemu z tym. Raczej nie. 2700, 2710, a jeszcze rzucę okiem na serwisie, czy takową gdzieś tam posiadam. Może posiadam, ale nawet teraz nie pamiętam, chociaż większość porządku zrobiłem na początku roku, ale to było na początku roku i jest nieprawdą. Tu mam skaner od I don't know, ale coś wymyślę. W naszym fachu nie ma strachu, damy radę. Najważniejsze, że formater będzie sprawny, więc ten formater mógłby w sumie wlecieć tam, ale wolałbym 2710, bo one były dużo lepsze i w takiej konfiguracji ją sprzedać DW. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą unboxing niemieckich sprzętów. Widzicie, że to będzie chodzić idealnie. 3000 kartek, niewiele. I wszystkie te, które generalnie w większości przypadków sprzedaję, mają niewielki przebieg. I defekty są różne, natomiast to jest bardzo prosta sprawa. Printworld Sklep to jest reklama urządzeń. Słuchajcie, tych nie nadążam tam wystawiać, bo szybciej je sprzedam. Z uwagi na atrakcyjną cenę, to zawsze ktoś z Was zadzwoni. Ale jeżeli będziecie chcieli, możecie już dzwonić i z zapytaniem, czy uruchomiłem. Dziękuję Wam za dzisiejszy dzień. Krótki, zwięzły, chociaż rozpakowaliśmy, co Rafał miał nam wysłać i wysłał. Reszta do przejrzenia. Dzięki, cześć. Ciepło się robi, piękna wiosna. Nie spadnij, piełniku. Trzymajcie się, hej.